Do dzisiejszego odcinka zainspirował mnie mój synek, który jechał raz ze mną samochodem i zasnął. A że nie mogę go zostawić samego w samochodzie, chciało mi się pić, wpadłem na pomysł, że mogę napić się czegoś przez okno, czyli z takiego drive'a. A że jechałem akurat DTS-ką, czyli drogową trasą średnicową dla tych, którzy nie są ze Śląska i jej nie znają, to mam tam do wyboru wszystkie 3 najbardziej popularne sieci fast foodowe i właśnie z wersją drive, czyli jest tam KFC, Burger King i McDonald's. No i zacząłem się zastanawiać, gdzie się tu napić, gdzie się napić herbaty, która z nich ma najlepszą herbatę. Nigdy tego nie sprawdzałem. Zabieram więc dzisiaj Adama ze sobą i jedziemy na małe śniadanko. On powie, gdzie jest najlepsza kawa, a ja powiem, gdzie jest najlepsza herbata. Wsiadamy zatem do auta i zapraszam na ten dzisiejszy odcinek. Dzień dobry. Poprosimy zwykłą czarną herbatę i zwykłą czarną kawę. Dokładnie. 02. 02. 02. Tak, dziękujemy. Dzięki. Dzień dobry. Kawa i herbata 10,40. Kartą poproszę, zbliżeniowo. Pierwszy na naszej liście jest KFC, bo pierwszy się trafił po drodze. Nie, Jest kawa? Chyba poprosimy bez. Kawusia, Herbatka czarna. herbatka czarna. Asamska. Dzięki. Bardzo dziękujemy. Nie, dzięki. Od czego zaczynamy? Myślę, że Ja zaczynamy... muszę zacząć od wrzucenia torebki herbacianej do mojego wrzątku, okej, bo dobra. mnie się tutaj woda stygnie, gadka szmatka, a ja Potem będę się nie miał potem- doparzy i KFC Nie będzie miał... będzie to obiektywne, tak. Będą wkurzeni na to. Jest wrząteczek, Dobra. Herbatę się parzy, w takim razie zaczniemy od testu kawy. bo już też przestygła, tak? Musi do testu być Tak jest, lekko musi być lekko przestudzona, żeby nie poparzyć się w ogóle. Chcesz spróbować? A pachnie tradycyjną kawą, taką w sensie zwykłą, wiesz, Ale tego ludzie też, wydaje mi się, oczekują, w nie? takim miejscu, tak, takim tak, miejscu, tak, ale taki bezpiecznym charakterystyczny zapach, już wszedł do biura. Nie? Ale popatrz, jak chodzi o zapach, to on jest taki, no wszystko jest jakiś tam wyczuwalny, delikatny owoc. W smaku go kompletnie nie ma, bardzo dużo takiej goryczy, bardzo dużo jakichś takich kawowych, drewnianych, spalonych nut. Zwykłe takie kawsko, jakiego ja nie lubię, w sensie nie chodzi o to, że jest zła, chodzi o to, że ja nie lubię tego typu kawy, to ja się nie wypowiem. Serio, Nie. taka normalna, gorzka, palona kawa, W zapachu jest całkiem przyjemnie. cukru, mleka, inaczej się nie wypije. Nie, dobra, ale bez przesady, bez przesady. Myślę, że dzisiaj Ale możemy nie, to trafić moja jeszcze na opinia w gorsze ogóle na takie kawy. O porównanie pokusimy się na samym końcu. Na razie takie wstępne wnioski, tak żeby nie być zbyt niesprawiedliwym już na samym początku. Ocenimy sobie wszystkie 3 razem. Póki co, tyle z mojej strony. Rafał, pijesz herbatę w takim razie. Ja piję herbatę, która jest asamska. Assam Special. Black Tea. No i co? No, dostaliśmy ekspresóweczkę, 1,5 grama. Jest tutaj no, przepis jak parzyć, 3-4 minutki. Są dane producenta, chwali się. Sama herbata pachnie świeżo, pachnie dobrze, pachnie jak należy, nic mnie tutaj jakoś tak nie rozczarowuje. No ekspresóweczka zupełnie zwyczajna, też nie jakieś tam tiramitki, zwykły taki t-shircik, prawda. Kolor herbaty to jest no, taki przyjemny. Uważam, Przezroczysty dość. Ajajajaj, ale wielkoludczego. Przeźroczysty. No, jak na Asama nie zaparzyła się szalenie No mocno, właśnie. aczkolwiek jeśli chodzi o odcień, to jest poprawny. Jest Okej. brązowo-bursztynkowa, taka wygląda dobrze, prawda? Odcień jest właściwy. Pachnie kartonikiem, szczerze mówiąc, ale nie no, wyczuwa się herbatę jak najbardziej, ale słabiutka. No, albo za długo czekaliśmy z włożeniem, albo torebka jest za mała jak na ten kubeł 0,3. No w sumie dość dużo wodę, nie? Albo no, za szybko parzyliśmy? Nie, no parzenie było ok. Możliwe, że po prostu z automatu wrzątek wlany w taki kubeczek szybko traci temperaturę. Możliwe, że tutaj trzeba zasugerować, żeby szybko od razu zaparzać. Jest ok, nie jest gorzka, ma poprawną nutę herbacianą, asamską. Serio, jak na herbatę ekspresową, to jest ok. Dobry, witam w restauracji Burger King. Proszę powiedzieć zamówienie. Dzień dobry. Poprosimy jedną czarną herbatę i czarną kawę. Cukier będzie? Dziękujemy. 10,45, zapraszam do ostatniego okna.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry. A nie wiem, czy damy rady wypić dużą. A najwyżej pan będzie taki potrzepany cały dzień. Dobra. On jest cały Wchodzimy czas co? potrzepany. Ale to ty pijesz, to do ciebie było. 9,90. To jest potrzebne? Nie, To jest... pan czajnikowy właśnie. Testujemy kawę z KFC, z Burger Kinga i z McDonalda. No, mam nadzieję, że kawka będzie smakować. Bo bynajmniej... Się okaże, jesteśmy surowi w ocenie. Jesteśmy surowi w ocenie, się Nie. okaże. To jest barista, ja testuję tylko herbaty. Dobrze, potwierdzenie? Dziękuję, mnie trzeba. No, myślę, że żeby być obiektywnym. To trzeba. To potrwa. No właśnie się... Zawsze tak było. Teraz się spieliśmy, że pani tam bardzo się stara. W związku z tym. A nie ma się starać z tą kawą, naciskam przycisk i leci, nie? O właśnie. Okej. To tak jak my z kręceniem. Naciskasz przycisk I leci. i lecisz. Proszę bardzo. I Oho. smacznego. Dziękujemy. Dziękuję. Uwaga, Burger King. I co? Wrzucamy. Aha, to jest jeszcze nie... Szybciutko Czekaj, to wrzucone. ja ci tu sekundkę jeszcze A, nagram ten proszę. moment. Paruje woda, jest dobra. Wrzucamy. Plus. I szybko pana puszczamy jakiego. Ja w takim razie zostaję ze swoją kawką. Pora ją otworzyć. Aha, bo to jest duża kawa. Na razie jest gorąca bardzo Nawet jest tak napisane. Hot. i bardzo rozwodniona. Zastanawiam się właśnie w takim razie, czy to jest duże ze względu na to, że jest więcej wody, czy po prostu też intensywność proporcjonalnie wzrasta. No i to jest znowu taka kawa, jak mi nie do końca smakuje. W sensie chodzi mi o to, że jest no gorzka, taka spalona, taka. Aczkolwiek ma coś ciekawszego takiego. Ale najlepsze by było, gdyby się okazało, że tak naprawdę we wszystkich tych stacjach jest dokładnie ten sam dostawca kawy. A my wiesz, tutaj... wiesz, że może tak Jest być, to bardzo ponieważ- prawdopodobne. Wiesz dlaczego? Bo zobacz. Ja mam dokładnie tę samą herbatę, którą mam przedtem. Okej, a więc w takim razie w tym przypadku jest to Burger King i test, KFC mają te same herbaty. test wody w takim razie. Test wody, ale nie, ja uważam, że to i tak ma sens, mimo że parzą Mhm. się dwie te same rzeczy, nie? No nie, dla mnie ta kawa jest za bardzo rozwodniona. Myślę, że na razie poczekamy, aż ona stygnie i gdzieś pod koniec postaramy się wydać jakiś werdykt. Czekaj, teraz ja. Możecie pomyśleć, że my bez timera, ale ja widzę czas nagrania, więc mam tak jakby świadomość, kiedy to było zanurzone. No cóż, muszę przyznać, że no nie różni się ani w kolorze, ani w zapachu od tej z KFC, co oczywiście jest bardzo przewidywalne. Przypomnijmy Assam Special Black Tea. Co mi się tu rzuca w oczy? Jest korzuszek, troszeczkę inny niż w KFC, gdzie nie było go. I nie wiem dlaczego, ale cały kubek od środka pokryty jest bąbelkami powietrza, czyli pary wodnej. W każdym razie wygląda to na taką bardzo napowietrzoną kawę, herbatę, czy nie Ale wiem z też czego jest- to wynika, bo tam tak nie było. No. Tutaj wygląda jakby ją ktoś tak, nie wiem, jakby była gazowana. Nie? Ale obsługa bardzo miła. Ale herbata bardzo cienka. Chodzi o to, że to miałem wrażenie, że ta w KFC się źle naparzyła, bo trochę zachodna była woda, ale tu faktycznie objętość tej herbaty, ile to w ogóle ma ten kubeł? Bo ja bym tak stawiał na 400 ml. No nie, bo ty masz ile? Ty masz 300 i to jest... Aha, właśnie, bo ten z KFC to jest 300, 0,3, no i zobaczmy. No, taka 400. Smakuje jak normalna czarna herbata asamska. Nic tutaj nie jest takiego, co pozwalałoby się jej przyczepić, że coś jest z nią nie tak. Poza tym, że jest dość cienka. I to jest teraz trzeba gmat, nie? Dzień dobry, poprosimy czarną herbatę i czarną kawę. Żądam kawę małą czy drugą? Małą. Dobra. Wszystko? Tak, bez cukru poprosimy. Jasne, muszę pójść jeszcze. Dzięki. Dzięki wielkie. Do widzenia. Aha, nie, Znaczy dobra. nie, czarna miała To jest być. tylko taka krema, już się wystraszyłem. Dobra, krema. Pięknie, pięknie. O, proszę, kogo my tu mamy. Lipton. Lord Lipton. Lipton. Herbatka w takim razie się parzy. Mierzysz czas, tak? Zamykamy Oczywiście. wieczko. Tak jest, według dyktafonu. Dobra, według dyktafonu, a ja tutaj spróbuję już w takim razie kawy, która ma największą kremę
z wszystkich. Jest taka najbardziej... Ciężko mi jest naprawdę ocenić te kawy. Jakby niewiele się w nich dzieje, ale mi się wydaje, że to pokazuje przynajmniej, że to była kawa z ekspresu. Te wcześniejsze nie miały takiej kremy jak właśnie to tutaj. Troszeczkę delikatnej takiej kwasowości, ale przede wszystkim no nie jest to taka bezpieczna kawa. Nie ma goryczy, nie ma też słodyczy. Faktycznie, nie ma kwasowości. Nie jest taka gorzka jak tamte. Ma się te aromaty, tak jest? ma się te aromaty kawy, ale w sumie nic z tego nie wynika. Reklamujesz Facebooka niechcący? Ale bo mi... Okej. No za to minusik. No, ale to nie jest wina McDonalda. No zapach jest inny, ale w sumie trudno się dziwić, bo to jest inna herbata niż tamte. W sumie to się spodziewałem, że będzie smaczniejsza, bo to jest jednak English Breakfast Tea, czyli taka mieszanka, więc sam fakt, że to jest mieszanka, powinien sprawiać, że będzie się tam więcej wydarzało smakowo, bo to są co najmniej 2 herbaty zmieszane, z których się wydobywa z każdej coś ciekawego, a tymczasem jest to taka herbata o dość płaskim smaku i niezbyt jakimś powalającym bukiecie i z taką nieprzyjemną goryczą. Taką goryczą, której w herbacie nie cenię akurat. Herbata ogólnie musi być trochę gorzka, bo siłą rzeczy niektóre nie są, ale no, rozumiem, że tam musi, ale to jest taka gorycz taka niezdrowa, jeśli chodzi o herbatę. Aromat jest bardzo zwykły, bardzo taki oczywisty, taki no płaski, po prostu płaski i nieciekawy. Niemniej nie jest ani przeparzona, ani jakoś niedobra doza. Tu trzeba zwrócić uwagę, że 0,2 kubeczek, więc to każdy trochę inaczej wychodzi też, nie? Znowu trochę inne warunki parzenia. Okej. Mamy 3 kawy, mamy 3 herbaty, skosztowaliśmy i podsumowujemy. Przede wszystkim, co mi się rzuca w oczy, to ja, jeśli chodzi o herbaty, chciałbym powiedzieć, że zadziwia mnie różna wielkość tych herbat, bo po pierwsze w Macu dostaliśmy taką 0,2, w KFC 0,3, a w Burger Kingu 0,4 i do każdej z nich była dołączona zwykła ekspresówka o tej samej ilości suszu. Ja spróbuję sobie wszystkich tak, żeby... Tak, na świeżo, aczkolwiek już przestygły, więc nie wiem, na ile to jest miarodajne. Troszkę się będzie to chyba różniło, ale bez przesady też. Masz jakąś opinię, jakiś ranking, kto ma najlepszą herbatę, kto ma najsłabszą? No, mój ranking jest prosty. Ogólnie bardziej smakuje mi ten Assam, czyli jak zauważyliście, KFC i Burger King mają te same herbaty, więc ona jest moim zdaniem smaczniejsza niż ten liptonowski English Breakfast Tea. Jeśli chodzi zaś o parzenie, to uważam, że Burger King za bardzo to rozrzedził, kubek jest za duży, wody za dużo. W moim rankingu wygrywa KFC. Miejsce drugie Burger King, miejsce trzecie McDonald's. English Breakfast Tea wyszedł zbyt taninowy, taki gorzki, z taką nieprzyjemną goryczą. To jest prawdopodobnie przygotowane po to, żeby posłodzić, ale testujemy niesłodzone herbaty. Ona nie o to chodzi, że jest za mocna, ponieważ intensywniejszy smak ma ten Assam rzeczywiście. Ona jest po prostu no, słaba. No, cóż tu dużo mówić. Jeśli mam porównać jakość ekspresówek, co jest w sumie trudne, jest to herbata przemysłowa, no i parzona właściwie w różnych warunkach, to tak zupełnie subiektywnie najmniej mi to smakuje. Co nie znaczy, że nie dałoby się z tego Englisha przy innych warunkach parzenia wyciągnąć czegoś innego. Testujemy po prostu tak, jak kupujecie herbatę przez okno i ją pijecie. Nie ma miejsca na jakieś kombinowanie, eksperymenty, przelewanie, dogrzewanie itd. Okej. Z mojej strony, jeśli chodzi o podsumowanie, ja mam wrażenie, że kawa z Burger Kinga i z KFC to jest ta sama kawa. Przynajmniej bardzo podobnie smakuje. Bardzo dużo takiej jakiejś... Właśnie jakieś drewno tam wchodzi, myślę, że jest bardzo dużo robusty w tym wszystkim. Kawa nie jest jakiejś tam wysokiej jakości. Natomiast jak najbardziej jest to coś takiego przyzwoitego, bezpiecznego, takiego, co po prostu przypadnie do gustu jak największej rzeszy ich klientów. Ale jeśli miałbym pokusić się o ocenę, która kawa wyszła najlepiej, to wybrałbym McDonald's. Tam jest troszeczkę takiej delikatnej kwasowości, mimo iż dalej nie jest to jakiś nie wiadomo jaki wysoki poziom, to bardzo przyjemny balans jak na tą jakość. Możesz sobie spróbować. Jest zresztą jeszcze gdzieś tam, jak się bierze łyk, tam troszeczkę takich waniliowych, delikatnych nut
może jakiś karmelek się gdzieś tam czai i szczerze mówiąc bardzo mi to odpowiada. Jeśli miałbym porównać to właśnie z tą półką cenową, to wydaje mi się, że jest to jak najbardziej dobre rozwiązanie. Ciekaw jestem, jak to jest w przypadku tych większych kaw, czy po prostu rozwadniają to podwójne espresso i ona jest nie aż takiej intensywności. Natomiast taka pojemność 0,2 jak najbardziej myślę jest na plus. Plus sam design kubeczka myślę bardzo ładny. Nie oszukujmy się, no jeśli jedziemy na stację benzynową, to nie chcemy jakieś nie wiadomo na stację benzynową, do jakiejś restauracji takiej przydrożnej, no nie chcemy nie wiadomo jakiej wysokiej jakości, ale mój ranking to McDonald's, KFC, no i na samym końcu kawka z Burger Kinga. Może przyznamy punkty na zasadzie pierwsze miejsce 3 punkty, ostatnie 1 punkt, czyli KFC ma 3 punkty i 2 punkty, więc 5 punktów, tak? Dobrze. Burger King ma 2 punkty i 1 punkt, czyli 3 punkty. Okay. I McDonald's u mnie 1 punkt, u Ciebie 3, tak? Czyli 4. Krótko mówiąc, w ogólnym zestawieniu ranking wygląda tak, że wygrywa KFC, drugie miejsce McDonald's, trzecie Burger King. Dobrze policzyłem? I do zobaczenia na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl